O, cie. Niespodzianka. 5 punktów dla Gryffindoru. Tak. Cześć, witamy Was serdecznie na kanale Preston Innovation Polska. Ja nazywam się Krzysztof Ścigaczewski. Marcin Cichosz. Witamy Was ponownie na łowisku Makary. Z Marcinem dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na kolejne letnie łowienie. Natomiast wybraliśmy dwie metody. Pellet Wagler oraz Bomb Feeder. Z tego względu, że w okresach letnich można fajnie łowić ryby z powierzchni, ale natomiast w czasie podawania towaru ten towar osiada na dnie, więc rewelacyjnie można w tym momencie też wykorzystać do łowienia bombkę. Marcinku, co powiesz Dokładnie. jeszcze? To są najbardziej takie popularne metody wśród zawodników ostatnio, czy na łowieniu takim dla przyjemności, czy zawodniczej. My chcielibyśmy się po prostu dobrze bawić. Mamy okienko pogodowe, dzisiaj jest bardzo ładne słońce, czego nam ostatnio brakowało. Trochę widzieliśmy przy powierzchni, że pojawiają się ryby, więc najpierw zaczniemy od pellet Waglera oczywiście, Tak. a tak jak Krzysiek powiedział, jednocześnie nęcąc tą część łowiska pod pellet Waglerem, czyli tam na dnie, będziemy później stawiali bombkę, zobaczymy co to przyniesie. A nasze wędkowanie będzie się różniło tym, że ja wykorzystam pellet ciemny, w przypadku Sonu Bites jest to pellet zielony, a Ty Tak. będziesz łowił na pellet jasny. Fin Perfecta, obydwaj wykorzystamy pellet 8 mm, więc mam nadzieję, że tutaj przy dzisiejszej pogodzie te ryby dopiszą, a tak gruba frakcja podawanego towaru pomoże nam złowić bardzo ładne ryby, jakie tutaj są. Krzysiu, jak daleko będziesz łowić? Sądzę, że jakieś 20 metrów, Tak? no tak sądzę. Spławik 4 założyłem, a Ty? Ja mam 6. Ty jaką ustawiłeś tą? Jak głęboko łowisz? Jak ustawiłeś spławik? Jakieś pół metra? O, to płytko. Ty głębiej? Wiesz co, ja mam na pewno metr albo coś takiego. No ale na razie to testuję, nie? To o niczym nie świadczy, ale No ja mam, zobacz, no to więcej niż pół metra. no z 60 cm. To ja mam metr, myślę. Zobaczymy. Na razie to trzeba trochę te ryby rozkręcić. Mam nadzieję, że one w ogóle zareagują dobrze dzisiaj na ten pellet Wagler po tych deszczowych dniach, nie? O, miałem pierwsze wskazanie, Krzysztof. Widziałem właśnie. Takie niezdecydowane. Może mniejsza ryba albo obcierka. Kurde, ale się zgapiłem. Nie no, tu wiesz, ściągnąłem po proce, a spławik poszedł. Zobaczymy. Jak się rozkładaliśmy. O, Masz dobra, rybę? mam Na jakiej głębokości tego? 60 cm. Co ty gadasz? No, Ty cwaniaku, ja obstawiałem, że to będzie z metr. Dobra, ja poczekam jeszcze na tej twojej. ty, ale ja widzę, wiesz, one się spławiają, no to, Czyli sam płytko. no. Ale i tak powiem Ci szybko, jak wcześniej kręciliśmy materiał, to na pellet Waglera to Ci zajęło z 40 minut, zanim one przyszły. Tak, a teraz ile to minęło? Z 10 minut? No, Ej, to ja zmieniam na te 60 cm. Zdecydowanie. powiem Ci szczerze, że jeszcze jej nie widziałem. Obstawiam, że jest to karp, ale jeszcze go nie widziałem. Tym bardziej Ty mierzyłeś tu głębokość pod nogami, było ponad No jak metr. włożyłem podbierak do góry nogami, przy pomoście to jest 1,10 m, 1,20 m, akurat w tym miejscu co włożyłem, nie? Więc one mają gdzie to walczyć. Jest karpik. Jest karpik. Ale ten karpik nie chce się poddać. O, dobra. Mam Cię. Ale silne są, Marcinek. O, zobacz. No taki średniaczek, ładny. Dobra. Płyń. A, jest. No i Widzisz? brawo. Miałeś rację z tą głębokością. Ale słuchaj, miałem takie puknięcia, wiesz, że ten spławik się zanurzał, jakby taka jakaś malutka ryba. No i teraz
od razu po wpadnięciu i jak strzeliłem peletem, wpadł spławik, od razu branie, nie? O, ma ochotę tam uciec mi na prawo, ale my go tu jakoś postaramy się przytrzymać. O, ładnie, wariuje. Mamy drugą rybę dzisiejszego dnia. Pierwszą Krzysztof złowił kilka minut temu. Może 10 minut po tym, jak zaczął nęcić peletem. Kurno. A ja miałem bardzo wysoko ustawiony grunt, można powiedzieć, czyli to na jaką wysokość moja przynęta lądowała, to było około 1,10 m, a Krzychu zaczął na 60, na 60 cm. No jak złowił pierwszą, no to ja od razu to zmieniłem, no nie będę czekał, aż się zadzieje coś u mnie. No i rzeczywiście może 5 minut postrzelałem i były takie delikatne puknięcia. Chyba mniejsze ryby lubią sobie podskubać ten duży pelet, chociaż go nie mieszczą do pyszczków. No i za chwilę miałem już takie naprawdę prawidłowe branie na pelet wagler, czyli strzeliłem te tam 5 czy 6 peletów, wpadł spławik i od razu zniknął pod wodą. To jest coś, co cieszy, bo pogoda miała dzisiaj mogła płatać figle, ale jest ok. Te ryby szybko wyszły pod powierzchnię, potrzebują się trochę wygrzać, więc my z tego jakby korzystamy, używając takiej techniki właśnie. Ale zobacz, jak on tutaj, one rzeczywiście tutaj, pamiętam z zeszłego roku, przy pomoście jest dosyć głęboko i one bardzo lubią tutaj sobie fikać jeszcze. Pewnie nie jest za duży, a są strasznie silne te ryby tu. Hamulec mam dosyć mocno ustawiony, bo ja nie jestem fanem rozkręcania hamulca zbyt mocno. Po prostu uważam, że mam dobre zestawy i kij pięknie amortyzuje od jazdy, nie muszę się za bardzo o nic stresować, a on i tak na tym mocno skręconym hamulcu jeszcze jedzie. Weźmiemy tutaj kij do wody. Zobaczcie, bardzo lubię tak robić, wkładając wędzisko do wody, bo ryby prowadzimy bliżej dna i one trochę mniej się stresują, niż jak je niezmęczone przyciągamy do powierzchni. O, już jestem blisko ze spławikiem. Postaram się go tu może chwycić. O, jest i Krzysiek. Ej, dobry dzień na pelet wagler, nie? Przynajmniej na razie. Ale mocne te ryby tu są, muszę przyznać. Wczoraj patrzyłem na pogodę, byłem zmartwiony, co dzisiaj będzie. Dlatego też jak rozmawialiśmy, jak będziemy łowili, wybraliśmy dodatkową metodę, Można powiedzieć bombkę, rezerwową. bo mówię, jak te ryby nie będą chciały się podnieść, no to możemy wtedy łowić je z dna, tym bardziej i tak dość dużo towaru pójdzie dzisiaj do wody. No ale okazuje się, że jednak pogoda dopisała i te ryby chcą z nami współpracować. Ty, Krzychu, ale one nie są takie jakieś wybitnie duże, ale są bardzo mocne. Zobacz, jaka to jest ryba 2-3 kilowa i za co ona robi, nie? A moja jest u Ciebie gdzieś tam. No powiem Ci, że jestem zaskoczony. Chyba te deszcze natleniły wodę i one mają siłę. No jedziesz. Nie no, po prostu taki zwierzak. Jest! Dobra. Już Wam pokazuję. Niezwykle silną, choć jakoś nie jest potężnie duża. Nie, no już taka przyjemna ryba. Ale naprawdę ma dużo mocy. Ładnie zahaczona w górną akurat tym razem warę, bo przy pelet waglerze one sobie tak potrafią się zahaczyć w różną część pyska. Nie tak jak w metodzie, że zawsze jest to prawidłowo, oczywiście w dolną, tylko tak jak zaatakują pelet. O! Ciu, ciu. Takie, nie wiem, ze 3 kilo. Wypuszczamy. Ja nie wiem, co złowiłem, Marcin, Dzięki. ale to się nie chce poddać. Może płetwonurka jakiegoś. No, moja druga ryba dzisiaj. Marcin wyciągnął swoją, ja swoją pierwszą też. Natomiast teraz ciężko powiedzieć, jak ta duża ryba jest, ponieważ nie mogę, naprawdę nie mogę jej doholować do brzegu. Pierwsza tak miała może ze 3 kilo, Marcina też. Dasz radę, jesteś mężczyzną. No spoko, tylko że
albo jest podpięta, albo jest na tyle silna i duża, że nie chce przyjść. Naprawdę, kurde, ciężko. Ale tak jak mówiłeś, Marcin, dostrzeliłem, postawiłem zestaw, dostrzeliłem, nic nie było, strzeliłem, zwinąłem zestaw, poprawiłem i od razu branie. Ja wiesz co, zauważam, że one tutaj raczej wolą aktywne łowienie. To nie jest tak, że zostawiasz ten zestaw i on sobie tam wisi i ona przepływa i nagle chwyci pelet. Nie, one tutaj pozytywnie reagują na strzelanie, nie? Na plusk, na to, co tam wpada do wody, po prostu. Moim zdaniem trzymanie tego zestawu, Krzysiek, tam za długo w wodzie, o tak jak ja teraz robię specjalnie, to za bardzo nie ma sensu, nie? One dobrze reagują tu, jak coś się dzieje jednak w tym miejscu, w którym mówimy. No powiem Ci, kurde, że ciężko to w ogóle doholować i podnieść. A tym bardziej najlepsze jest to, że ona wpłynęła między nas. Ty, ale ona idzie za pomost. Ty, zobacz jak wygina się ten kij. Powiem Ci, że kurna, Panie Marcinie. No i co, to taka duża, czy... Nie wiem, jeszcze jej nie widziałem. No tak ciężko powiedzieć. Nie, mi się wydaje po prostu, wiesz co, że... No chyba tak. Dobra, uwaga. Spróbuję ją od dołu podebrać. Tak, Podczepiłeś. no podczepiłem. Wow. Ty, ale jeżeli ja ją podczepiłem, to znaczy, że one tam, wiesz, No to jest to, co Ci powiedziałem. To znaczy, że one lubią sobie przypłynąć do tego, co strzela. Marcinek, Widzę, widzę. takie małe coś mnie zdemolowało. Widzę, tylko szkoda, że Ci brzuchem wziął. Tak. Dobra, wypuszczamy. Okej. Dobra. Młody się podjarał wędkowaniem. No to mówi, tu od młodego masz browarka. Krzysiek. Nie. Że nawet, ale nie. nawet widziałem, jak ten spławik znika. Ale nie, wiesz co jest najlepsze? Ja podciągnąłem zestaw. Ja podciągnąłem No i i zacząłeś wtedy gadać. było branie. I pociągnąłeś i zacząłeś gadać. Tak. Dobra, mam trzecią rybkę. Mam nadzieję, że tym razem coś większego. I nie za brzuch. No i nie za brzuch. Nie, w dziobie ma. Ale najlepsze było to, że zaczęliśmy rozmawiać z Marcinem. Miałem zarzucony zestaw, podciągnąłem go, odwróciłem się do Marcina. Mówię, pewnie spławik zaraz wypłynie, a to się okazało, że to było branie od razu. Dobra, chodź tu do mnie. Marcin, ale pod nogami to one, kurde, dają czadu nieźle. No, słusznie. Nie no, ja strzeliłem, postawiłem zestaw i podciągnąłem. I w tym momencie spławik nie wypłynął, tylko już ryba odjechała zestawem. Trzecia moja ryba. Tylko muszę podbierać, zmienić, bo niestety są mniejsze ryby, a on jest za duży do podbierania, więc wypuszczamy ją. Ja idę zmienić na mniejsze sitko, żeby było bezpieczniej z ich podbieraniem i odhaczeniem. Zobaczcie, ja dzisiaj wędkuję na pelet ciemny. On jest koloru po prostu zielonego. To jest Marine Green, Sonubites 8 mm. Bardzo ma ładne, kształtne wałki. Dobrze mi się nim strzela i co ciekawe, on jest taki na wierzchu ma sporo proszku takiego. Dzięki temu bardzo łatwo palcem zakłada się na gumkę, nie trzeba takiego urządzenia brać do zakładania peletu. Jest to super wygodne. No, ja dzisiaj wybrałem ciemny pelet. Ja w sumie mogę powiedzieć, że jestem fanem takich ciemnych peletów i mieszanek generalnie, więc zawsze kiedy tylko mogę użyć albo przetestować, to właśnie to robię. No i nie wiem, co dzisiaj będzie lepszym rozwiązaniem, czy zielony, czy jakiś inny, ale w każdym bądź razie ja mam zamiar właśnie to sprawdzić. Jest to moja czwarta ryba.
Ewidentnie widać, że te ryby chcą pobierać pokarm. Fakt, czasami muszę trochę więcej postrzelać, żeby było branie, ale generalnie chcą współpracować. Widać, że ich jest sporo tam, bo nawet jak strzelę peletem, no to gdzieś ta ryba rozchodzi się na boki. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Mam nadzieję, że u Marcina ich się pojawi trochę więcej, bo moja jest czwarta, Marcin miał dwie, z tego niestety jedną spiął. Mam nadzieję, że też te ryby do niego dojdą i będą chciały bardziej współpracować. Jak będziesz łowił za brzuch, to będziesz miał nawet 8, ty ja łowię w pysk wszystkie. Marcinku, to był przypadek niezamierzony. Wiesz, spławik poszedł, zaciąłem. No rybo było, Rybu było. ale one pod tym brzegiem to kurde jest masakra. To przy pomoście to nie chcą się podnieść. Krzychu, ale ty zakładasz jasny pelet? Tak, ja łowię Nie oszukujesz mnie? Słucham? Nie oszukujesz mnie? Nie. Ja zakładam 8 Fin Perfecta. No dobra, ale tam... Fin Perfecta, czyli tam jest każde ziarnko jasne. Tak. Git. Czyli nie oszukujesz, dobra. No jeżeli byś wziął harda, to w hardzie masz jasne i czerwone. Mhm. Dobra, chodź tu. Dobra, mam. Moja czwarta. O! No i popłynęła. Ja dzisiaj wędkuję na Fin Perfecta 8. Osobiście uwielbiam Fin Perfecta ze względu na fakt, że jest jednym z najjaśniejszych peletów w gamie Sonubise, tym bardziej jednym z najstarszych peletów w ofercie. Przez dłuższy okres czasu używałem 8 Profeda, natomiast ten Fin Perfect stwierdzam, że dla mnie i przy łowieniu na pelet Waglera czy bombkę o wiele fajnie się sprawdza i najczęściej go używam do łowienia. Tutaj przy dzisiejszym łowieniu jak na razie ten jasny pelet daje najwięcej ryb, tym bardziej każde ziarenko jest bardzo powtarzalne i idealnie się nakłada na gumkę. Nie potrzeba też specjalnych narzędzi do tego, żeby założyć na przypon, na gumkę go. Uważam, że jest to jeden z fajniejszych peletów aktualnie w gamie marki Sonubise. Tym bardziej jest to jeden z najstarszych w ofercie. Często jest to niedoceniany pelet, uważam, przez wędkarzy, bo go bardzo rzadko widać nad wodą, ale uważam i sądzę, że powinniście tego spróbować, bo to naprawdę jest dobry pelet. Ale numer! Słuchaj, co zrobiłem, Krzychu. Już mnie zaczęło męczyć to takie strzelanie i wyrzucanie i bez brania, przecież siedziałem z 20 minut i się nic nie działo, nie? Wiesz, co zrobiłem? Zmieniłem głębokość, na którą pelet spada. Zwiększyłem głębokość tymi, no gumkami na żyłce, nie? Po prostu uznałem, że skoro może złowiliśmy pierwsze ryby na tej tam 60 cm głębokości, niekoniecznie to musi o czymś świadczyć, a tym bardziej, że ja miałem tych pyknięć po spławiku sporo, coś mi tu nie grało, nie? I słuchaj, po prostu pociągnąłem do, nie wiem, 1,10 m, 1,20 m, chyba 1,20 m to nie. I tylko wpadł spławik po strzeleniu ryba. Zobaczcie, łowię na piękny kij, jest to Supera X. Jest to wędzisko 11-stopowe, czyli ma 3,35 metra. Jest przeznaczone oczywiście do pelet Waglera, poza tym zresztą tak się nazywa. 11, czyli te 3,30 w zupełności wystarcza mi na większość łowisk komercyjnych, na których się pojawiam, na których wędkuję, ponieważ nawet jakbym chciał rzucić zdecydowanie dalej, to po prostu zakładam większy spławik. Możecie zobaczyć, jak on pracuje pod, nie wiem właściwie jak, ale taką myślę, że z 4 kg.
tak jak tutaj do tej pory udawało mi się łowić. Jest naprawdę bez obaw, spokojnie, pięknie amortyzuje cholę ryby, można zmęczyć tą rybę na tym pellet waglerze, a ja jeszcze wędkuję tak, że jakby nie daję zbyt dużo luzu na hamulcu rybom. Właściwie nigdy tego nie robię, tak prawie na styk. I wierzę w to, że wędka właśnie i zestaw to zamortyzuje, no i przynajmniej tak na razie się dzieje. Hak mam założony z gumeczką strzelają do nas. Hak mam założony z gumeczką do peletów. Jest to haczyk KK MB w wielkości 12. Do pelet waglera i do bombki używam 12, do metody 14. No i jest tutaj założony jako kołowrotek Centris NT 520. Ta wielkość uważam, że jest bardzo taka uniwersalna i bezpieczna do takiego wędkowania i do takiej długości kija. No i postaram się teraz Wam zademonstrować tą rybkę. O, co to za ryba? Nie wiem, czy to karp, słuchajcie, czy to nie jest jakiś amur. Dziwna taka stara płetwa mi się pojawiła ogonowa nad wodą. No i ma siłę jeszcze. A ja naprawdę mam ten hamulec dosyć dobrze poskręcany. A ja posłuchałem Cię i zrobiłem to co Ty. Co Ty mówisz, miałeś rybę? Zwiększyłem grunt i miałem branie No, i teraz rybę spiąłem. widzisz, czyli jednak to się znam trochę, nie? No, No. widać, że wcześniej przy powierzchni chciała, a teraz już Dokładnie, trochę zeszło. mam wrażenie, że stało się to, co często się dzieje przy strzelaniu przy pellet waglerze, Krzysiek. Czyli pierwsze ryby atakują przy powierzchni, a im dłużej to trwa, im dłużej strzelasz, tym częściej schodzą trochę głębiej za tym peletem i dopiero tam go wyłapują. Tak jakby, nie wiem, wiedziały, że tam są w stanie zjeść tego więcej niż tylko te kilka ziaren przy powierzchni. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. I chyba to się trochę zadziało. O, to chyba będzie amur, panowie. Nie wiem, czy nie powinien zwiększyć sitka, bo on zacznie mi skakać. Mimo tego, żebym tu zmieścił, ale chyba tak zrobię. Tu sobie przygotowałem z tyłu, trochę tak nieszczęśliwie, ten podbierak, bo nie miałem gdzie go za bardzo ułożyć, żeby mi nie przeszkadzał. Ale damy radę. I takie rzeczy się robiło. O już. Mimo, że on chyba nie jest aż tak duży, wymagany, ten podbierak, to po prostu jeśli to jest amur, to wolę go złapać i zamknąć, żeby mi tutaj za bardzo nie skakał. Dla mnie to lepsze i dla ryby też. O, ma moc. Zobaczcie, jak wędzisko się gnie. To jest to, o czym mówiłem. Ta supera naprawdę wybacza wiele wędkarskich błędów i pozwala na takie prawie siłowanie się z rybą, nie? Przepiękna dynamika kija, przepiękna praca. No jedziesz, mały, tu do mnie. Masz rybę? Tak, No to co mówiłem, trzeba było jednak ten grunt poprawić. tak. One zeszły niżej, wiesz? Lubię sobie pomóc lewą ręką, to jest bardzo wygodne, słuchajcie. Bo czasami po prostu już się ręka męczy od tego holowania. Ale też trzeba robić to tak, żeby nie przesadzić z napinaniem wędziska. O, potrwa trochę. Jak to Michał mówi, 3 dni później. 3 days later. Bawić się z nim. O, jeszcze zobacz, jakiegoś krzaka zahaczyłem. Nie no, chciałbym go wyjąć, wiesz, mimo wszystko. Chciałem zobaczyć, co to za rybka. A zahaczyłem po drodze, tu leżał jakiś krzak na wodzie i on go sobie ściągnął żyłką, rozumiesz? Także będzie w zielsku, w sałatce. Ła! Zobaczcie, co tu się dzieje. Patrz, jak ten kij się gnie, Krzychu. No jest w końcu na powierzchni. Może uda się teraz podebrać. Nie, to jest taka ryba na wymęczenie. Narzekałem na te karpie po 3 kg, ale ten to daje popalić. No daj się podnieść, no. Słuchaj, aż mnie ręka boli. On w ogóle, jak bardzo bym się siłował z nim, to on jest przy dnie. Marcinku, nie ma zmiłuj. Nie ma, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ty. Nie jest super przepotężny, taki tam z 12, bo to się ma wrażenie, że on ma 12 kg przy tej zabawie. Ale nie, one po prostu tutaj są silne, mocne, zdrowe, waleczne.
Oby dobrze podhaczone. O! Jakbym na morzu dorsza ciągnął. Na klamkę od Warszawy. A, jedziesz. Ach, mamy go. Razem. Razem? Tak. No widzisz, dlatego wolę karpie. Spróbujemy, żeby nam te rybki nie uciekły. Zobaczcie, szybka prezentacja. No to jest kawał ryby, ale nie jest aż tak wielka, jakbym się spodziewał po tym holu. One są tu bardzo silne. No. Patrzcie. Taka piękna ryba. Moja większa, nie? No, większa. No, widzisz. Ale twoja która? Nie wiem, Druga. trzecia. Moja Piękna. piąta. Dobra, dziękujemy Wam. Rybki piękne. Przyprowadź jakichś większych kolegów jeszcze. O, jak ładnie wypłynął. A, żółwik. Jedziemy dalej. Wow. Prawie wędkę mi wyrwał z łap. Ale normalnie aż mi prawie wyrwał wędkę z rąk. Mam kolejną rybkę. Tym bardziej teraz było perfekcyjne branie na pelet waglera, czyli spławik zatonął i od razu wygięło mi wędkę. Czyli tak jak powinno wyglądać branie na ten sposób łowienia, czyli od razu kij jest zabierany z rąk. Przy dzisiejszym łowieniu, czy w sumie do dzisiejszego łowienia, ja wybrałem jedną z moich ulubionych serii wędek. Jest to seria Monster. Mam dzisiaj tu kij 11-stopowy serii Pellet Wagler z Monster X-a. Do tego zapięty kołowrotek Magnitude 520 i żyłka 0,23 pływająca do spławika, typowo do Pellet Waglera. Jest to seria Reflo Float Max o grubości 0,23 mm. To połączenie jest moim jednym z najbardziej ulubionych w gamie Prestona. Generalnie w swoim pokrowcu mam całą serię Monstera i niestety ryby nie ma. Spięła się. Marcin łowi na superę, ja łowię na Monstera. Każdy z nas ma troszeczkę inne podejście do tego łowienia, jeżeli chodzi o sprzęt. Tak samo spławiki. Ja wybrałem czarną serię spławików. Jest to starsza seria Dura. Ma różną gramaturę, natomiast to, co w nich uwielbiam, to, że mają regulowaną wyporność. Tu pod spodem są podkładki, które możemy ujmować w zależności od pogody, od wiatru. Natomiast w spławikach tych, których aktualnie używa Marcin, wyporność jest na stałe. One są takie, wiesz, delikatne jak ja. No tak, no. Chociaż też taki jesteś troszkę okrąglutki. I ja preferuję osobiście tego typu spławiki. Są różnej gramaturze. Aktualnie mam tu założony 6-gramowy i jestem z nich bardzo zadowolony. Jak przyjdziecie do mnie na stanowisko, to pokażę Wam, jak to wygląda wszystko w pudełku. Ale branie. Piękne. Tak jak Ty to powiedziałeś, prawidłowe branie na pellet Wagler. Od razu po wpadnięciu i dostrzeleniu kilku peletów. Wiesz co, ja bym jednak nie rozkminiał dzisiaj tego tak, że Ty masz jasny pelet, to masz gorzej albo lepiej, a ja po prostu... Moim zdaniem to one tu świetnie reagują na ten regularne donęcanie, to raz. A dwa, jakby kluczowe było to, na jakiej głębokości wkładamy ten zestaw, co? Też, ale zobacz, Ty miałeś amury, u mnie same karpie. Więc może być tak, że że kolor ma jakieś tam znaczenie dla tych ryb. No tak, miałem dużego amura, miałem małego amura. Ja tylko i wyłącznie same karpie. Okej. Znaczy wiesz co, to jest karp, bo widzę, zobacz co się dzieje na wędce, na szczytówce, patrz. Tak robi, tak. Więc ewidentnie mam karpia, słuchajcie. W końcu, bo pierwszy był taki mniejszy, a potem amury. Może udałoby się złowić jakiegoś większego, no ale
Ale jedną rzecz, Ty też zauważyłeś, że miałeś bardzo dużo takich podskubywań. Miałem, Ja natomiast nie. Miałem, no. Ej, ale te podskubywania skończyły się, jak zwiększyłem ten grunt, tak. Czyli drobnica chodziła przy powierzchni i na początku te ryby tak brały, a później zeszły niżej troszeczkę. Jest karp, no taki średniej wielkości karp. Szału nie ma, ale jest spoko. I znowu poczuł wolność. O, jest git. Co Wam mogę powiedzieć po tych godzinach wędkowania kilku? Na pewno to, że zwiększenie ilości peletu, który daje w łowisko, miało znaczenie. O, patrzcie, taka piękna, ale zdrowiutki, ładny. Ładny kolorek ma, nie? Uciekaj. Popłynął. Wiecie co, tak się zastanawiałem z Krzyśkiem przez chwilę, no jakby co różni nasze wędkowanie, to już wiecie, kolor tego peletu i tak dalej. Generalnie nie rozkminiałbym tutaj tego tak, że jasny pelet u Krzyśka, zielony u mnie, to gdzieś coś lepiej działa. Nie, moim zdaniem przy dzisiejszym dniu i przy tym pelet waglerze najważniejsze było zejść na odpowiednią głębokość w pewnym momencie i tam są po prostu ryby. Strzelanie 3 lub 5 peletami nie dawało rady. Jakąś drobnicę chyba tylko na powierzchni nęciło, bo ona podskubywała. Natomiast jak strzelam, zresztą możecie zobaczyć, już prawie wystrzelałem pudełko peletu. Jak strzelam tak, o, nabieram taką ilość w mieszku, czyli praktycznie jeszcze trochę 3/4 mieszka i strzelam tym do wody, to dopiero widzę regularność jakby tych brań i zainteresowanie ryb tym peletem, bo jak strzelam, jak wpada spławik, no nie, ona nie zawsze przechwyci, ale widać, że tam jest, że tam buszuje, widać jak odchodzi, nie? Zobaczcie, pokażę Wam jak ja jakby łowię na pelet wagler, no bo ludzie różnie wędkują, ja jestem jednak fanem aktywnego łowienia na pelet wagler. Zakładam sobie przynętę, czyli szybko przytrzymuję gumkę, wciągam, no i jest nabity pelet. Wędkuję jako przynętę na taki sam pelet, jaki strzelam. Zostawiam sobie krótki odcinek, taki do kołowrotka. Zostawiam go w wodzie. Wędkę mam na podpórce, ale ważne jest tutaj, żeby ta wędzisko było tutaj na nodze. Moim zdaniem, bo się tak nauczyłem, jest to dosyć bezpieczne. Dlaczego? Jak mam nabite 70-80% mieszka, to zobaczcie, zawsze ręką sobie pilnuję tutaj wędziska. Strzelam w miejsce wędkowania. Raz czy dwa po rybie, zazwyczaj z 2 razy. Strzelam jeszcze raz. Nadal nauczyłem się, że trzymam tą wędkę tutaj. Mam na takiej odległości spławik, na krótkiej, że tylko podnoszę wędzisko z otwartym kabunkiem i od razu za tym peletem mój spławik wpada do wody. Wtedy są bardzo duże szanse, że ryby, które dostrzegą ten wstrzelony pelet, zaraz mogą zaatakować tą przynętę, która wpada za peletem. No jakby wpadający sam nieregularnie pelet na spławiku nie jest tak atrakcyjny jak grupa wpadających peletów i za nimi od razu spławik z moją przynętą. Zobaczcie. I teraz to robię, dosypuję jeszcze kolejną porcję, ale tu trzymam wędzisko ręką, bo brania są takie torpedowe, że gdybym to sobie odpuścił i był bardzo luźny, no to można tą wędkę stracić. Więc ja tutaj trzymam, odwracam się, dostrzeliwuję, ściągam sobie trochę spławik, żeby poruszyć ten pelet w miejscu, w którym strzeliłem i już pilnuję wędziska. Gdyby było branie, to zacinam. Nie było, więc kolejny raz nabijam sobie, trzymając ręką wędkę, procę, żeby była gotowa, zostawiam ją na nodze i ściągam sobie zestaw. Zostawiam 2 metry żyłki łącznie od szczytówki, wystrzeliwuję pelet, tylko podnoszę do góry zestaw, bujam, jestem w miejscu wędkowania, znowu trzymam, znowu nabijam, za chwilkę znowu dostrzeliwuję. Powoduje to, że ja jestem pewny, że zawsze pilnuję tego wędziska, to raz. Czyli to jest ważne, bo czasami może się zaskoczyć i jakby dzięki temu mam tą regularność. Dobrze, moi drodzy.
wspomniałem, zaprosiłem Was do mnie na stanowisko ze względu na fakt, że chciałem trochę opowiedzieć o spławikach do Pelle Waglera. Mamy generalnie dwa rodzaje, jeżeli chodzi o markę Preston Innovation. Gramatury są generalnie bardzo podobne we wszystkich, tylko moim zdaniem najważniejszą różnicą jest fakt, że w starszej wersji Dura mamy regulowaną wyporność. Są tu podkładki, gdzie podczas wiatru, jak mamy większą falę, możemy je ująć i ten spławik bardziej wystawić, jeżeli oczywiście chcemy dalej łowić na pellet Waglera. Możemy też zakładać dodatkowe talerzyki, które wytwarzają falę dźwiękową, taki większy plusk w czasie uderzenia o taflę wody. A te standardowe, te nowszą serię spławików, gramatura ciężarka jest stała, jest niezmienna. Można też je trochę tuningować, bo można te drewniane trzonki sobie pozamieniać. Ale generalnie ja najczęściej używam spławików serii Dura starszych. Dla mnie są wygodniejsze, są w różnej gramaturze i mają zmienne końcówki, co bardzo mi odpowiada, bo w zależności od nasłonecznienia czy koloru wody możemy tą końcówkę zmienić i wtedy ten spławik mamy bardziej widoczny. Więc wybór tak naprawdę należy do Was, wędkarzy, który zestaw który spławik będzie Wam bardziej pasował. Tak jak widzimy przy dzisiejszym łowieniu, ja używam Dura, Marcin łowi tą nowszą serią z drewnianymi spławikami i wracamy do wędkowania. Mam nadzieję, że dzisiejsze wędkowanie też troszkę Wam pokaże, jak podejść do łowienia na pellet Wagler i mam nadzieję, że te ryby też będą dopisywały i zapraszam do dalszej części filmu i do oglądania. Sztuczkę chcę zrobić, bo wolno. Nie wolno zmieniać dzisiaj koloru pelletu, bo tak się z Krzychem umówiliśmy, ale sztuczkę można. Ale to już chyba trochę tak dla siebie, zobaczyć, czy to poprawi jakość brań, czy nic nie zmieni. Natomiast latem rzeczą, która nie psuje wędkowania, moim zdaniem oczywiście, są różne dodatki Sonobajca. Ja uwielbiam olej rybny. To jest taki specyfik, że nawet jak nic nie złowicie i pójdziecie do domu, to będzie czuć, jakbyście rybę złowili generalnie, ale uwielbiam tym coś dopracować. Po prostu biorę trochę ziaren pelletu, 2 garści, na próbę tak sobie, no i ten olej pelletowy, strasznie śmierdzący, nie mało wcale go tutaj dodaję. To powoduje, że ten pellet dostaje taką glazurkę, ale to jest olej, zresztą widać po moich paluchach, on bardzo potem w wodzie i na wodzie smuży. Uważam, że przy łowieniu na pellet Wagler potrafi to pomóc w ilości brani. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zobaczcie, jak to wygląda takie mocno naoliwione. Tak, ale mi się tu coś kurna. Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę. O Jezu! Marcinku, zobacz jaki ładny karpik. Moja kolejna ryba już. Popłynął. Słuchajcie, wędkowaliśmy już ładnych parę godzin na pellet Wagler. Udaje nam się świetnie łowić te ryby. Dostosowaliśmy się do tego, na jakiej głębokości trzeba je łowić i wiemy, co działa. Po prostu to sprawia nam przyjemność, są wyniki, jesteśmy zadowoleni, ale tak jak Krzysiek powiedział na początku,
Chcemy spróbować też bomb feeder. Tak, to jest taka technika, która daje też mnóstwo radości, tak jak i pellet Wagler przy tych agresywnych braniach. I chcemy zobaczyć po prostu, co nam uda się wypracować na miejscach, które cały czas regularnie nęciliśmy tym twardym peletem, padając go z procy, prawda? Nie no, zgadza się. Tym bardziej, że wyniki na pellet Waglera mamy bardzo ładne. Widać tą rybę, że ona chce współpracować, ale nie ukrywajmy, tego peletu też tam trochę wstrzeliliśmy. Więc trzeba sprawdzić, czy na dnie też coś zostało, czy ryby wszystko w toni gdzieś wyjadły. A obstawiam, że na dnie może coś jeszcze zalegać i te ryby gdzieś tam żerują. I może z samego dna uda się jeszcze złowić kilka fajnych ryb. No i musimy to, a właściwie nie musimy, bo Nie musimy, tylko to sprawdzimy po chcemy prostu. to sprawdzić. No. Tak? Tak, Jedziemy. idziemy. I mam branie. Tak. Takie wiesz, takie smyranie. Pierwsze wstawienie i mam dość szybko branie na bombkę. Co to jest jeszcze nie wiem, ale generalnie to co zakładaliśmy z Marcinem, że ten towar, który cały czas strzelaliśmy, osiadł na dnie i ta ryba gdzieś tam go wyjada. No i się nie myliliśmy. Pelet na włosie i branie z dna ładne. Jest kolejna ryba. A co ty masz za krótki kijek? Ja mam 9 Monstera. Okej. Zaskoczyłeś mnie. Czemu? Bo nie wiedziałem, że masz taki kij. Co ty gadasz? Do bombki zawsze używałem 9. Natomiast mam założony tu nowy kołowrotek z serii Extremity SD. Bardzo fajna nowa zabawka. I nie wiem jak ty, ale ja mam nawiniętą żyłkę 0,28 z nowej serii Extremity Feather Mono. Nie mam takich grubych. Wiesz, założyłem ją ze względu na to, że na bombkę to łowisz cały czas albo duże ryby, albo z nimi cały czas gdzieś tam siłowo walczysz, więc żeby nie stosować strzałówki, bo zdarzyło mi się tak, że na węźle od strzałówki gdzieś często mi ciężarek się blokował. Później miałem problem, że dochodziłem do szczytówki i nie mogłem go przeciągnąć. Dlatego zacząłem stosować tylko i wyłącznie pełną żyłkę, jako wiesz, główną, bez strzałówki już. Tak to było wcześniej z 0,23 i strzałówka 0,28. Teraz nawinąłem całą 0,28. Tym bardziej wiem, że tym zestawem tylko i wyłącznie łowię duże ryby. Mam nie za dużego karpia, ale skubany nie chce się poddać i pod ten pomost tu podchodzi. Dobra. A ty skubany. Dobra. Ty. Ale on jest podczepiony. No, w twoim stylu. Dzięki. Dobra, wypuszczamy go. No chodź tu. Ty no. No tak, dobra. I poszedł. Takie małe obcierki mam cały czas. O Ale Jezus, aż się wystraszyłem. ty, u mnie było podobnie. Ale naprawdę, bombowe brania na bombkę. Ale jestem pod wrażeniem, jak ładnie ryby reagują tutaj generalnie na twardy pelet. Nie na każdym łowisku się to zdarza. Nawet na takim wędkowaniu dla przyjemności tu jest super, jestem zadowolony. Generalnie przeszliśmy teraz na łowienie na bomb feeder, tak jak mogliście usłyszeć. Jaka jest różnica? No, zasadnicza, bo na pelet Wagler łowi się z toni na kilkunastu centymetrach, na 50, na metrze. Zależy jak ustawimy ten zestaw. Ale generalnie łowimy z toni. A bombka to jest po prostu ciężarek, gdzie na końcu do łącznika do przyponów zakłada się przypon dłuższy niż do metody, czyli na przykład tak jak ja 38 czy 40 cm. No i ciężarek od razu spada na dno
i łowimy te ryby, które są na dnie, które już zeszły, na przykład po strzelanym pelecie, tak jak w naszym przypadku w dniu dzisiejszym. Można to jeszcze jakby porównać do łowienia na metodę, której dzisiaj nie używamy, ale bombka i to, że ma 40 prawie centymetrowy przypon, albo dłuższy, bo to jest wolna wola, powoduje, że ten pelet, w moim przypadku, który jest tam założony, leży sobie jak taka luźna przynęta na dnie. Ryby nie rozpoznają jej jako pułapkę w method feederze, której często są już nauczone na łowiskach komercyjnych. I po prostu pobierają agresywnie, co było widać, gdzie wędka stała. Ja tylko dosłownie na sekundę obróciłem się w stronę Krzyśka, a kij był wygięty już prawie tu do początku grubego składu. Także taka jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi metodami, które dzisiaj używamy. No i jeszcze, tak jak powiedziałem, co do metod feeder, też jest dosyć duża różnica. No i jakby to, co Krzysiek też powiedział wcześniej, latem najlepiej wędkuje się i najskuteczniej, naszym zdaniem oczywiście, często na takie metody jak pellet, wagler i bomb feeder. No zresztą widzicie, właśnie będę zaraz wyciągał rybę, bo tu mi zostało z jakieś 6 metrów holu. Słyszę to po strzałówce. Z czym my się tu przywitamy? Z karpiem zapewne, bo zna to ale co najczęściej Ci karpie. powiem, to one mi cały czas podskubują i odjazd jest na kilka metrów i dziękuję. Wiesz co, ja też miałem dużo podskubywań, ja to po prostu zostawiam, Krzysiek. O, proszę, takie 3-4 kilo przyjemne, dzisiaj dużo takich ryb jest. Jest bardzo przyjemny, sportowy. No nie w tą stronę, tam sobie pójdę. Zobaczcie, bombka, bardzo prosty zestaw, zresztą tak jak wiele zestawów do łowienia na komercji, to są bardzo proste, ale mega skuteczne zestawy. Tak wygląda zestaw. To jest trzonek od systemu ICS, czyli Interchange System Preston Innovations. Kapturek, trzonek główny, na który zakładamy metodę, pellet feeder, bombeczkę, czy któryś z innych koszyków należących do rodziny ICS. Tu jest łącznik do przyponów. Przypon, ja używam 38 cm i tak jak widzicie, postaram Wam się tutaj jeszcze pokazać. Hak, tutaj mam 12 z gumeczką KKMB, to jest hak KKMB na takim ładnym łuku kolankowym, ja bardzo lubię ten łuk kolankowy. No i co, tutaj nie ma większej filozofii, zobaczcie, zakładam pellet, tak samo jak zakładałem do pellet waglera, czyli paziksami trzymam gumkę, bijam, jest. Nasypałem tam przez cały dzień, nanęciłem, a teraz zbieram to, co zasiałem z dna po prostu. Rzućcie okiem na wędzisko. To jest wędzisko z serii Supera X. Bardzo piękne blanki, bardzo ładnie pracujące. Widzieliście to przy pellet waglerze. Taką wędkę mam też do bomby. Jest to 10-stopowy kij 3,05 metra, feeder do 30 gramów. Gramatura w wędkach Prestona 30 gramów, ale to jak ja zakładam metodę i dużą i jeszcze pakuję dużo towaru, to w ogóle to wędzisko się tego nie boi. Często nawet nęcę tą wędką. A kołowrotek Extremity SD, nowa seria kołowrotków. Bardzo lubię je za quick draga, za hamulec typu quick drag. Zobaczcie, mam tam zarzucone, ale to nieważne. Teraz mam ustawiony hamulec do wędkowania. Quick drag charakteryzuje się tym, że ustawia się go jednym przekręceniem. Jedno przekręcenie znacznie zmienia stopień hamowania kołowrotka. To jest w moim przypadku ustawiony hamulec do brania. Patrzcie, gdybym miał branie, jedzie tak. A kiedy już jestem pewny tego, jak ryba jest zahaczona, już ją holuję, już mogę spokojnie wtedy skręcić ten hamulec, żeby ona mi za bardzo nie odjeżdżała. Patrzcie, wystarczy raz, cyk. Znacznie mocniej trzeba się wysilić, ryba będzie musiała się wysilić, żeby mi tą żyłkę wybierać. Dlatego bardzo cenię sobie quick drag, szczególnie jeśli łowię właśnie wędką 3-metrową na bombkę czy na method feeder. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie łowimy na method feeder na klipie na 35-45 metrze. Nie muszę mieć luźno
kołowrotka. Ale jeśli zechcę tym samym zestawem przejść w łowienie w marginesie, to robię tylko jedno przekręcenie, wstawiam zestaw tutaj i o nic się nie martwię, bo ta ryba bez problemu będzie wysnuwała żyłkę na lekko ustawionym kołowrotku. To jest niezwykła wygoda do wędkowania właśnie takiego dużych ryb, dużych karpi, amurów. Super sprawa. Delikatne branie. Chyba nawet mogliście to zobaczyć. Nie mam pojęcia, co to za ryba, bo branie samo wyglądało na, nie wiem, strzelam, karasiowe, ale ja nie wiem, czy tu są karasie. O, widzicie? To jest to, co powiedziałem. Już mogę teraz sobie hamulec raz cyknąć i mam pewność, że teraz spokojnie holuję rybę i ona bez potrzeby nie będzie mi odjeżdżała, chyba że będzie miała dużo siły, albo będzie naprawdę duża. Ale to jest takie branie, było takie... O, takie było, że puściło. To musiała być mała ryba, jeszcze tak niepewnie zahaczona, naprawdę. To już od początku mi się nie podobało. No cóż, trzeba to powtórzyć. Zakładamy pelet i rzucamy dalej. A, widzisz, pelet wagler to pelet wagler, Krzysiek. No ja muszę musiałem zmienić przypon, bo mi gumka strzeliła. Nie, no po prostu, słuchaj, wykonałem 3-4 rzuty. Tak, dostrzeliłem trochę peletu i zobacz, jaka różnica. A na bombce moglibyśmy siedzieć z dużo mizerniejszym efektem dzisiaj, nie? Nie no, tam było mnóstwo jakichś takich dziwnych obcierek, brania, ale co z tego, że odjechało, jak to się w ogóle nie wcinało. By, nie wiem, ten rybek, który lipcowy tam się urodził, to gdzieś się trzyma tam przy dnie i to tak trochę przeszkadza w sumie przy wędkowaniu. A te duże ryby, czy tam karpie generalnie są tutaj. Zresztą z pelet waglera złowiłem ładnego amura, tak? No to nie ma co gadać, trzeba to tutaj męczyć dalej. O, ten jakoś ładnie idzie, to będzie chyba karpiozaur. Peletozaur. Gdzie ty tam jesteś, kolego? O, no, nie uciekaj mi. Zobaczcie, szliśmy prawie 2 godziny na bombce i tam chyba po 2 ryby złowiliśmy i tam coś zerwanego, co się nie liczy, więc generalnie można powiedzieć 2 ryby. Wszedłem na pelet wagler, mimo tego, że dosyć wieje i się trochę tego bałem. 3 rzuty wykonałem, dostrzeliłem peletu, jest ryba. Zobaczcie, już, spokojnie. Józek, nie denerwuj się. O Jezu, jaki wariat. Spokojnie, Józiu. Taki ładny, nie? Pelet waglerowy. Spadasz do wody. Kurde, mnie obsmarkał tym śluzem. Zdjąłem bombkę, zacząłem łowić z powrotem na pelet wagler. No i od razu wróciły normalne brania. Na bombce miałem mnóstwo ocierek, mnóstwo odjazdów, ale niestety ryby się nie wcinały. Tutaj kilka razy rzuciłem, strzeliłem peletem i mam następną rybę. Więc ta ryba bardziej gdzieś tutaj dzisiaj żeruje lepiej w toni i pod powierzchnią. Jak widać na załączonym obrazku, holuję kolejną rybę i standardowo są bardzo silne i waleczne. No, zobaczymy, o, karpik. Mamy kolejnego karpika. Dzisiaj w odróżnieniu od Marcina nie miałem żadnego amura. Wchodziły mi same karpie, natomiast u Marcina pojawiły się amury i obstawiam, że może być to zasługa tego zielonego peletu, na który łowi, czyli Marine Green. Ja na jasny Fin Perfect tylko i wyłącznie mam karpie. Marcinku, tak jak mówiłeś, wróciliśmy na pelet wagler i od razu ryby się meldują. O, taki dzień, ale to ciekawe jest, bo to taka, wiesz, przerwa w pogodzie, w tych deszczach i nagle im to podpasowało, więc dla nas super, nie? No, zgadza się. Nie ukrywam, że jak planowaliśmy ten wyjazd, się martwiłem.
czy w ogóle te ryby dzisiaj dopiszą na pelet Waglera. Ale są. Ale powiem Ci szczerze, że dzisiaj bałbym się tu odpalić tyczkę. Guma tu by chyba nie wytrzymała. Te amortyzatory by nie wytrzymały. Tam dałyby radę. Piękne branie miałem, Krzysztof. Ładniejsze niż twoje w ogóle. Na bank. Wiesz o tym? Kolejna ryba. Po powrocie pierwsza na pelet Waglera. Mam nadzieję, że będą kolejne. Mariusz. Mówię, Marcin koluje już następną. Ja wypuszczam tą i wracam do łowienia. Ja wiem, dlaczego on się pomylił i powiedział do mnie Mariusz, bo on też gra w innych filmach instruktażowych, między innymi w Teletubisiach. I mu się pomyliły imiona po prostu. Piękna. Ty, Krzychu, to była dobra decyzja, żeby wrócić do tego pelet Waglera, wiesz? Naprawdę, kilka strzałów peletem i jest ryba. O, to jest takie 4 kg mięska. Bardzo ładny i to ci... gotuje się jak w tej wirówce we Franii. Widzę, że jest bardzo ładny, w ogóle taki bardzo silny i piękny kolor ma. Zaraz nam się tu wynurzy. No, ale końcówkę musi poświrować. O, wracaj, gościu. Nie musisz tam odchodzić, ja cię i tak zaraz wypuszczę. Ty, a testowałeś, jak ci się ten kij Monstera gnie? Zobacz, co się dzieje z Superą Mix. Piękna, nie? Wiem. W pokrowcu mam 12 nową. Siedzi! 5 punktów dla Gryffindoru. Nieduża ryba daje dużo frajdy. No nieduża, średnia powiedzmy, nie? Piękna. Ładny ogon. Ładny wąs. Piękna płetwa. Jest spoko. Płyń do domu. O, mój spławiczek tu jest. Do góry głowa. Dzięki, stary. Wymęczone. Wiatr trochę się nam ruszył i te brania trochę ustały, ale gdzieś tam po dłuższej przerwie udaje się złowić kolejną rybę. Jest to karpik nieduży, ale jak zwykle bardzo silny. Już tu blisko nas jest. W końcu może będzie jakaś ryba, która łatwiej wyjdzie z tej wody. O, wieje i to ładnie teraz. Dobra, mamy. O, kolejny karpik, tym razem mniejszy trochę. Wypuszczamy go od razu do wody. W moim przypadku dzisiaj tylko karpie. Mariusz, tak, Mariusz, no. Marcin! Nie wiem, czemu dzisiaj Cię chcę przechrzcić, ale coś w tym jest. Trochę można powiedzieć, że łamiemy zasady w sumie, bo teoria mówi, że przy takim wietrze na pelet Wagler łowienie nie ma większego sensu i nie powinno się tego robić. Natomiast ja po prostu wiem, że to nie jest stały wiatr, to są takie podmuchy w pewnym momencie na chwilę mocniejsze i one generalnie nic nie zmieniają. Ta ryba nadal siedzi pod powierzchnią, co jakby to branie i ten hol jest tego po prostu najlepszym przykładem. Bardzo ładne, agresywne branie zaraz po wpadnięciu zestawu. Także ja jestem dobrej myśli, że to będzie po prostu ładna, piękna, duża ryba. Ale taka dosyć grzeczna. Co to, karp czy amur? Spróbujemy ją tu chwycić. O, ten mi się podoba. Ten jest chyba większy, chyba największy z tych, które dzisiaj miałem w podbieraku i na rękach. Także może będzie fajny. O, to czuć, ten się tak nie bawi mocując wędką, tylko jak już przygnie, to siedzi na dole. Zresztą widać to po pracy. Supery, zobaczcie. Ona ma to trudne zadanie, ale idealnie daje sobie radę. O, zgapiłem się. Zgapiłem się. Zachciało mi się podrapać. Teraz będę jeszcze kolejną minutę go męczył. Daje, ma siłę. Poszedł w lewą stronę. Krzysiu, ten jest ładniejszy, wiesz?
Jezu, jak mnie korci, żeby sobie korbkę, ja sobie ten kabłok, szpulę przytrzymać. Dobra, jeszcze z jedno pompowanko do góry. Przytrzymam szpulę. Nie, jednak nie mam serca. Dobra. O! Ten jest ładniejszy. Miał siłę. Jeszcze chwilkę, gościu, poczekaj. Ten mnie wymęczył, słuchajcie. Naprawdę, to są stosunkowo... Znaczy, są duże i średnie ryby. Ale mi pupę schłodził, naprawdę w ten dzień to będzie spoko. Są dosyć silne jak na swoje rozmiary, po prostu to chciałem powiedzieć, ale no i ten przy tych swoich kilogramach jako największy dzisiaj najbardziej dał mi popalić. Dobra, już moment Ci wyhaczam. O, zobaczcie. Chciałem go tutaj wziąć, żeby nie podnosić go tam między nogi, jest gorąco, wolę go tak bezpośrednio w wodzie. Można też na macie oczywiście, ale ja tam lubię wodę. Także zobaczcie, tylko żeby mi za szybko nie uciekł i będzie git. No nie, jeszcze tu. O. Jest piękny, nie? Zobaczcie, jaki ma łagodny ogon. Dziwicie, że on taki wiosło to ma tyle siły. Dziękuję Ci, kumplu. Możesz odpływać. No, pokaż, jak to się robi. Pięknie i z gracją. Naprawdę, na pelet waglera potrafią te ryby wymęczyć. Ja się mega cieszę, że wróciliśmy do niego po bombce, no bo dzisiaj to ewidentnie piękne wyniki. Trochę wiatru nie przeszkadza. Dobrze podnęcone łowisko regularnie. Jakby daje tutaj świetne efekty. Trzeba liczyć się z tym, że trochę peletu się wystrzeli, ale jak widzicie warto po prostu. No i zobaczcie, no to ja strzelam, że to jest metr z kawałkiem. Stąd, gdzie mam teraz rękę, dotąd. To jest metr, kurczę, nie mam miarki w oczach, ale wydaje mi się 1,10 m. No, taki grunt dzisiaj bardzo dobrze gra. Na początku, tak jak powiedzieliśmy, było fajnie z krótkim głębokością, ale zdecydowanie ten 1,10 m daje radę. Także polecam kombinować z głębokością zestawu, bo to robi ogromną różnicę. Myślę, że jakbym siedział tutaj na tych początkowo wyciągniętym wniosku, czyli te 60 cm, to po prostu siedział z dużo mniejszą ilością ryb. A tak świetnie to działa. Moi drodzy Państwo, rzut i od razu z opadu po wpadnięciu do wody było branie. Dobrze, tak ma być. Ty, Marcin, trochę nas ochłodziło tu teraz. Myślałem, że jest podpięty, bo było tak szybko branie, ale nie. Myliłem się. W pysku idealnie zapięty. O, taki ładny. O, jest. Masz rybkę? Tak. Powoli dzisiaj kończymy nasze łowienie z Marcinem. Co mam powiedzieć? Nastawiliśmy się na pelet wagler i na bombkę. Łowienie na pelet wagler zaczęło bardzo szybko dawać ryby, więc stwierdziliśmy, że przestawimy się na bombkę i zobaczymy, jak te ryby pobierają z dna. W moim odczuciu była to zła decyzja, ponieważ było mnóstwo, ale mnóstwo obcierek, bardzo pojedyncze brania. Te ryby nie chciały współpracować z dna, natomiast jak wróciliśmy do pelet waglera, ryby, tak jak na samym początku, ładnie biorą. Ryba za rybą pojawiają się na naszych zestawach. No fakt, nie wszystkie udaje nam się wyholować, ale generalnie dzisiaj pelet wagler robi robotę. Nieważne, czy jest zielony kolor peletu, tak jak łowi Marcin, im pasuje, czy tak jak ja łowię na Fin Perfecta jasnego, te ryby też fajnie współpracują. Więc bardziej tu chodzi dzisiaj o metodę łowienia, czyli ewidentnie udowodniliśmy to, że przy takich dniach jak dzisiaj warto skupić się bardziej na pelet waglerze, aniżeli na łowienie na bombkę. Natomiast w momentach, kiedy już ta ryba naprawdę by nie chciała współpracować, no to wtedy warto by było spróbować tej bombki.
Moim zdaniem, jeżeli w ciągu dnia widzicie, że dana metoda cały czas działa i są ryby, nie warto tego zmieniać. W momencie, kiedy już przestają się brania i nic nie pomaga na zmiany, no to wtedy warto byłoby przejść na tą bombkę i spróbować te ryby odławiać z dna. Dzisiaj, jak widać, pelet wagler cały czas rządzi. Nieważne, czy jest trochę wiatru czy coś, ta ryba jest pod powierzchnią, ona chce tak dzisiaj współpracować z nami. A tu, jak widać, jest kolejna ryba i to efekt łowienia na pelet wagler. Taka ładna rybka. Dobra, wypuszczamy. O. Ale walnął. Dobra, ja swojego spokojnie muszę doholować. Nie będę patrzył na niego. Ale no, ten jest silny. Trzeba przyznać, że ma dużo mocy. No, także myślę, że bardzo fajne wędkowanie dzisiaj. Wiatr był, wiatr ustał. Teraz mieliśmy taką piękną flautę, aż przyjemnie się patrzyło na taflę wody i rzeczywiście po tym wietrze trzeba było kilka razy dostrzelić, ale od razu było konkretne branie. Nie no, ten to poszedł bardzo mocno w prawo. Muszę go troszeczkę do wody skierować i go pociągnąć tak, żeby się uspokoił. Chociaż przy pelet waglerze spokojnie można przy holowaniu unosić wędkę do góry, bo one bardzo często są zacięte inaczej niż w dolną wargę, więc spoko można je nawet górą. Natomiast jak się skieruje kij do dołu, no to jest takie uspokojenie trochę ryby i tego, co ona robi. A chciałbym go wyholować, bo czuję, że będzie się czym pochwalić. No jeszcze troszkę. Myślę, że ma do mnie jakieś 10 metrów, bo ładnie odjechał. Na tak mocno skręconym hamulcu kawał pojechał, także jest dobrze. Jednak ta moc jest adekwatna do wielkości. W tym wypadku. Zwracam honor tej rybie. Chyba mnie zobaczył i się przestraszył. Sam bym się też wystraszył. Krzysiu, jak tam idzie ci hol? Na lajcie widzę. Zobacz co tutaj. Ta to w ogóle jest jakaś niezmęczona. Nie wiem, czy wąsa dostała. Znaczy wygląda, widziałem, jest duża, ale bez przesady, nie? Boję się ją pociągnąć bardziej, bo nie chciałbym jej stracić, wiesz? Ale rzeczywiście łowienie tutaj z tych pomostów daje tym rybom pewne pole do popisu i męczą wędkarza mocniej niż normalnie. O! Jest ładny. O! Z jajem taka ryba. O kurczę, nawet ciężki, słuchajcie, kawał mięska. Przecież to, co? No, wiesz co, on nie wygląda, ale on tyle waży, bo ja czuję, jak go podniosłem. Zobaczcie na tą płetwę. Przepiękna, silna ryba. Dał mi popalić, naprawdę. Dosyć, że one tu są mocne, to ta ryba w ogóle dała tu popalić. Marcin swoją rybę już wyciągnął. Ostatnią na dzisiaj. Ja holuję dzisiaj swoją ostatnią. I jak wyciągnę, będziemy robili zakończenie. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać we dwóch te ładne ryby. A, ja mam pełnouskiego. Może nie za duży, ale pełnouski. Ale tej nie pod pomost. Dobra, mam. Masz? Mam rybę. Brawo, Krzysztof. Zobaczcie, co mam. To jest ta piękna ryba. Pięknie. Boję się aż go trzymać, żeby nie wyskoczył. To zobaczcie, jaki grubasek, jaki ma brzuchol. Naprawdę miał w sobie mnóstwo siły. On może nie wygląda na taką pod względem wielkości potężną rybę, ale trzymam go mocno. To są nasze dwie ostatnie ryby dzisiejszego dnia. Cieszymy się bardzo, że to dublecik. U Marcina duża ładna ryba, u mnie pełnouski, który bardzo ochoczo walczył i nie chciał się poddać. Tak, ten też miał mnóstwo mocy. Piękny dzień, piękne ryby. Rzućcie jeszcze na niego okiem i wypuszczamy, nie Krzysztof? Tak, Bo zgadza szkoda. się. Ej, naprawdę, z heavyweight. Zobacz jaka to ryba.
Widzicie, jak mu brzuchol wisi, patrzcie, No widziałem. jak po dobrej imprezie. Ty no, trochę tam peletu poszło, więc. No, zeżar. Płyń grubasku, dojedz sobie ładnie, jeszcze. Ładnie. No, trochę. Dobrze, że ten mój twojego nie zjadł. Spokojnie. Dobra, Marcinku. Dobry dzień. Zobaczcie, dały popalić te ostatnie ryby, piękne wędkowanie. Pogoda nam się udała, strzeliśmy się dobrze w lukę pogodową z minimalnym wiatrem, który niczego nam nie zepsuł. Jak byś to podsumował, Krzysiu? Takie wędkowanie, jeśli chodzi o pellet feeder, pellet wagler, a bomb feeder? Inaczej. Dzisiaj to ewidentnie udowodniliśmy, że przy takich pogodach pellet wagler robi lepszą robotę. Robi. Co z tego, że na bombce mieliśmy mnóstwo ocierek, mnóstwo jakichś dziwnych brań. Do ale tego to- od nas zeszły małe ryby, nie? Tak, ale to nie były normalne brania, tam nie było ryb. Z Dobrze. pellet waglera mieliśmy regularnie brania, różnej wielkości ryby, ale jedno co możemy powiedzieć, bo obserwowałem Twoje łowienie, Fajne i ty- było, nie? Fajne było. Tak. No. bardzo fajne, ale Ty łowiłeś na ten zielony pelet. Wiem, Marine Greena. jestem z niego bardzo zadowolony. Przyznaję, że nie odpuszczę go już do końca sezonu. Tak jak ja Wam powiedziałem, jestem fanem ciemnych peletów. Zielony uznawałem zawsze za ciemny pelet, ciemna zanęta, to też zielona zanęta. Ja jestem super zadowolony, zostaje ze mną. No i ja trochę wierzę też, że ten zieleń działa na amury, nie? No tak, bo Ty miałeś dzisiaj amury, tego dużego karpia, ja miałem w większości same małe ryby na jasny pelet i Mam- tylko i wyłącznie karpie. Mam nadzieję, że podpatrzyliście sobie coś, wyniesiecie coś dla siebie, będziecie wiedzieli, jak fajnie zbudować zestaw, jakie to jest jednocześnie proste, jak łatwo sobie ułożyć fajnie dzień, mając na półce bocznej tylko pelet, 2 kije lub nawet 1, używać tych samych peletów jako przynętę, co jako pelet do nęcenia. No, myślę, że to jest taka kwintesencja wędkowania letniego. My jesteśmy mega zadowoleni. Zadowoleni jesteśmy jak zwykle z tego łowiska, bo dało piękne ryby, silne ryby. No i generalnie dzień uznajemy za udany. Zgadza się. Było Dziękuję fajne letnie łowienie.